Mija rok, odkąd jestem europarlamentarzystą. Nie miałem wielkich złudzeń co do tego, co tu zastanę. To, co zobaczyłem, przerosło moje oczekiwania. Chciałem Was zaprosić na taki spacer po Parlamencie Europejskim, żebyście mogli zobaczyć go z mojej perspektywy. Jesteście gotowi? No to idziemy. Jedną z rzeczy, o którą wszyscy pytają, to jest dlaczego Parlament Europejski ma dwie siedziby. Według traktatu ma jedną i to jest właśnie Strasburg. Strasburg jest tą pierwotną siedzibą parlamentu. On jak się zaczął rozrastać, jak powstała Komisja Europejska i inne organy, które były umiejscowione w Brukseli, no to utworzono drugą taką dodatkową siedzibę parlamentu, ale ponieważ ona była większa, nowocześniejsza, wszyscy woleli chyba tam pracować i z czasem ciężar tej instytucji zaczął się przenosić coraz bardziej do Brukseli, natomiast według traktatu siedzibą parlamentu jest ciągle Strasburg i dlatego na głosowania musimy przyjeżdżać tutaj. Cała flota samochodów musi się przemieścić, pracownicy, asystenci posłów, mnóstwo instytucji się przenosi, łącznie jest tam z lekarzami, na przykład tutaj naszymi nadwornymi. Siłownia, która jest czynna w Brukseli, ma też filię tutaj. Słyszałem, że cały pociąg TGV wynajmujemy na przewożenie tych wszystkich rzeczy, które tu są potrzebne do tego, żeby przez tydzień parlament funkcjonował. Taką właśnie skrzynię każdy poseł ma do dyspozycji, żeby przetransportować swoje bezcenne rzeczy ze Strasburga do Brukseli, z Brukseli do Strasburga, ponieważ raz w miesiącu udajemy się właśnie w taką podróż do naszej prawdziwej świątyni demokracji. Każdy poseł pakuje swoje rzeczy do skrzyni, one są pakowane w takie kontenery, ładowane i przywożone i rozładowywane tutaj z powrotem. Powinno się je trzymać w środku w biurze i o ile w Brukseli nie ma z tym problemu, bo biura są w miarę duże, to tutaj biura są małe i ciasne i w większości posłów nie chce się trzymać i potykać o te wielkie skrzynie w ciasnych biurach, więc trzymają je na korytarzu mimo uporczywie nalepianych ostrzeżeń, że absolutnie tak robić nie wolno. I każdy potem tą kartkę zrywa, żeby udawać, że nie dotarło do niego ostrzeżenie. Tutaj moje biuro i tutaj skrzynia elegancko w środku. Plusem tych biur w Strasburgu jest to, że mamy własną toaletę. Kiedyś nawet tu był prysznic, ale ponieważ nie może tu być ciepłej wody, ponieważ budynek jest przez większość czasu nieużywany, więc ta ciepła woda stojąca w rurach spowodowała, że zalęgły się tam jakieś bakterie, jakaś choroba legionowa i musieli tą ciepłą wodę poodcinać zupełnie, w związku z czym prysznice przestały być użyteczne i ostatnio, kilka miesięcy temu je ostatecznie zdemontowano. I dostajemy tylko jedną rolkę papieru na cały tydzień. To tutaj otwiera wszystkie drzwi. Tylko przyjechałem, to wzięli mnie tam w jakimś pokoiku, posadzili przed obiektywem zdjęcie, no i takie już zostało. W Brukseli to jest więcej takich ciekawostek, są jakieś tam niedźwiedzie powystawione przed biurem, flagi, plakaty. Tu jest, nikt się nie przykłada, no bo tylko na tydzień i do domu. Cały ten kompleks to jest kilkanaście budynków połączonych ze sobą korytarzami i wszystkie łączą się na pierwszym piętrze, także jeśli się zgubimy, schodzimy na pierwsze piętro i jakoś zawsze wrócimy do domu. I tu jest kolejny budynek, a za nim jeszcze kolejny. Tu są jeszcze dwa. W tamtą stronę oprócz tego naszego jest jeszcze jeden, no i po drugiej stronie rzeki są dwa. Tyle tych budynków, że potrzebujemy drogowskazy. To są skróty. To jest budynek Louis Weiss, Pierre Pflimlin, Václav Havel, no i Winston Churchill. Ta kładka została przerzucona właśnie wtedy, kiedy parlament się rozrastał. Tu jest ten główny budynek parlamentu z salą obrad, a po tej stronie były akademiki. I te akademiki zaadaptowano na siedzibę, na biura poselskie. Przerzucono taką kładkę. Co ciekawe, ona dość charakterystycznie chwieje się na wietrze. Jak się stoi z boku, to czuć przy silniejszych powiewach, że ona kiwa się na boki. No i patronka największego budynku, Louise Weiss, francuska feministka.
Jej imię nosi właśnie cała ta część, w której znajduje się sala plenarna. Ta taka wieża Babel charakterystyczna, którą widzicie na obrazkach ze Strasburga najczęściej. To jest właśnie ten budynek. Te nasze dwie siedziby parlamentu to takie trochę dwa światy. Bruksela to duży, nowoczesny zespół budynków zbudowany już pod kątem tego, żeby wygodnie i fajnie się tu obradowało. Strasburg to jednak miejscami już dość archaiczne budynki, ciasne biura, mała przestrzeń. Różne tam apele co jakiś czas o to, żeby zlikwidować ten dualizm i przenieść się do Brukseli, no, spotykają się z nieubłaganym sprzeciwem Francuzów. Właściwie tylko ze względów ambicjonalnych. Nie chcą po prostu ustąpić z tego, żeby mieć parlament na swojej siedzibie i całe to zamieszanie z przewożeniem tych wszystkich pociągami, tych pracowników, dokumentów w te i we w te jest właściwie tylko po to, żeby zaspokoić dumę Francuzów. Ponieważ inaczej trzeba by zmienić traktat, na zmianę traktatu musieliby się Francuzi zgodzić. Już sam wygląd tego parlamentu odbiega od tego, jak ja przynajmniej wyobrażałbym sobie takie miejsce, gdybym nigdy w nim nie był. Jak znamy siedzibę polskiego Sejmu, czy parlament węgierski, czy brytyjski, to najczęściej są to budynki utrzymane w takim potężnym, imperialnym stylu. Natomiast to wygląda bardziej jak korporacja, pomijając już te wszystkie banki i sklepy na dole. Sama architektura przypomina bardziej jakiś korporacyjny mrówkowiec niż siedzibę Parlamentu Europejskiego, parlamentu zarządzającego półmiliardowym imperium. Tak, w Strasburgu wszystkie budynki spinają się na piętrze pierwszym, to tutaj w Brukseli wszystko spina się na piętrze trzecim. Tam są Voxboxy, tam sala obrad, wszystkie budynki zbiegają się do tego miejsca. Tutaj jest tak zwany Voxbox, czyli takie studio telewizyjne, które posłowie mogą zarezerwować na dowolną godzinę i coś tam ponawijać. Tu jest mniejsze studio, tam jest takie większe, na jakieś większe imprezy. No i można na stojąco tutaj sobie też jakąś kamerę poprosić. Nawet z prompterem, jak ktoś nie wie co powiedzieć, to możesz sobie tam skopiować jakieś dobre przemówienie. A tutaj widzimy posłankę Kiengę, która ostatnio wyraziła dobitne oburzenie moim udziałem w debacie na temat czarnoskórych Europejczyków. Także właśnie widzimy posłankę w akcji, jak czyta z promptera jakieś płomienne przemówienie na pewno na temat rosnącej fali rasizmu w Europie. To jest wystawa tymczasowa, to się co jakiś czas zmienia. Poprzednio to był taki facet leżący nago na stole jakimś, trzymający jabłko w gębie. UFO. Jakby tak kosmici wylądowali na środku Parlamentu Europejskiego, to by dopiero mieli obraz naszej cywilizacji. Kolekcja tych dzieł sztuki tutaj to wygląda moim zdaniem tak, jakby któregoś dnia przewodniczący parlamentu chodził po tym i powiedział: kurczę, ale tu jest pusto, na jutro każdy przynosi z domu co tam macie, musimy tu coś pozawieszać. To nie jest tam jakaś kratka wentylacyjna, to jest dzieło sztuki. Tu jest miejsce, które czeka na popiersie Janusza Korwin-Mikkego. I najlepszy, mój ulubiony eksponat, pomnik Menela. O, się zakurzył trochę. W niektórych parlamentach to wiszą jakieś bitwy pod Grunwaldem, prawda, jakiś hołd pruski, jakieś takie cuda, a tutaj goła baba, ufoludek i Menel na ławce. A tutaj właśnie jest prawdziwe serce tego parlamentu, czyli miejsce, gdzie się posłowie podpisują, żeby dostać dietę. I teraz właśnie udajemy się po 320 euro. No i to właściwie wystarczy. Można już iść do domu. Ten taki motyw wyrabiania normy, wyrabiania terminów, wypełniania po brzegi porządku obrad kolejnymi inicjatywami jest tu obecny. Kilka dni temu dostaliśmy rozkład prac na przyszły rok. Jeszcze parlamentu nie wybraliśmy nowego, a już urzędnicy poukładali nam kalendarz prac. Puste okienka, w które trzeba tylko powkładać kolejne rozporządzenia o naprawianiu świata.
Posłowie są tylko do tego mało istotnym dodatkiem. To jest mrowisko, w którym na każdego posła przypada wielu pracowników, zarówno jego asystentów, jak i pracowników administracyjnych, którzy czuwają nad tym, żeby nie zabrakło papierów na tych stosach, tonerów w drukarce, żeby posłowie się podpisywali, żeby ich rozliczać, żeby nie oszukiwali na podróżach, żeby robić im przelewy, żeby rozliczać wycieczki, które posłowie organizują, nagrywać i montować zamówione wywiady, czyścić salę. Gigantyczne przedsięwzięcie, które produkuje ostatecznie tylko jakieś, pożal się Boże, bezsensowne rezolucje, bez których w ogóle Europejczycy żyli wcześniej całkiem dobrze i mogliby równie dobrze chyba żyć nadal. Tutaj nie pamiętam swojego numeru, bo tutaj tak rzadko obradujemy, że nie zdążyłem się nauczyć, ale to jest gdzieś tu. Ta sala plenarna jest używana 4 razy w roku, bo na te minisesje jednodniowe w Brukseli, bo tak my głosujemy przede wszystkim w Strasburgu. Ale tutaj mamy podręczną swoją salę, która jest no tam prawie nówka nieśmigana. Stoi przez 361 dni w roku pusta. No nie wiem, któreś z tych w każdym razie. Od początku szedłem z myślą, że moim zadaniem jest raczej powstrzymywać niż dokładać się do tego, co tu się wyrabia do tej legislacyjnej gorączki. Tego tam najbardziej potrzeba i tego najbardziej brakuje, rozsądku, który nakazuje powstrzymywanie się od działania, kiedy ono nie jest potrzebne. Ja nie mam ambicji, żeby napisać kolejne sprawozdanie. Ja mam ambicję, żeby uwalić jak najwięcej poprawek. Ja mam ambicję, żeby nie przeszła jakaś kolejna inicjatywa. Szczytem ambicji byłoby, żeby się z jakiejś regulacji wycofać, ale myślę, że to w tej kadencji parlamentu na pewno nie jest możliwe, a i wątpię, żeby było możliwe w następnej. I mamy tutaj u nas w parlamencie taki naprawdę zamknięty świat. Tu można by przetrwać bardzo długo bez wychodzenia w ogóle z budynku. Wszystko, co ci przyjdzie do głowy, możesz załatwić w środku. Tu mamy siłownię. Tutaj mamy jedną z licznych jadłodajni, stołówek, restauracji. Dalej 3 banki, sklepy z pamiątkami, drukarnie, przychodnie, pocztę, informację kolejową, pralnię, biuro rzeczy znalezionych. A jeszcze 2 poziomy niżej na parkingu podziemnym mieliśmy market z Carrefoura. Jeszcze kilka miesięcy temu pracował, w tej chwili jest zamknięty. Nie wiem z jakiego powodu, czy będzie tam coś nowego. Po cichu liczę, że otworzą nam Biedronkę. I ta samowystarczalność tego budynku, chyba wbrew intencjom projektantów, trochę symbolizuje oderwanie od rzeczywistości tego parlamentu, że on właśnie mógłby sobie spokojnie trwać, mimo że świat na zewnątrz przestałby już funkcjonować. Najlepsze jest to, że te nasze wszystkie skrzynki są pootwierane w ogóle. Nie wiem, czy to, z czego to wynika, że się zepsuły zamki, czy co, ale do każdego można zajrzeć, co mu tu przyszło. Świątynia wszystkich bożków. To jest takie mruganie okiem, że w zasadzie wszystkie religie to różnice są umowne. Jeśli ktoś traktuje swoją wiarę poważnie, to nie powinien wchodzić do ekumenicznych kaplic. Ja tego nie robię. Nie widzę, żeby ta kaplica była jakoś przesadnie obciążona tutaj pielgrzymami, także myślę, że zakrystia nie miałaby za wiele pracy. Tu jest taka pomniejsza sala obrad. Myślę, że o tej godzinie będzie pusta. Już samo zdanie sobie sprawy z tego, że to wszystko, co oglądamy, te wszystkie korytarze, biura, wszyscy ci pracownicy, jest tylko po to, żeby istniał parlament z 750 posłami, którzy utrudniają życie innym obywatelom Unii. Podstawowym problemem tego parlamentu to jest przede wszystkim chęć zajęcia się po prostu wszystkim. Chęć uregulowania całego świata, całej złożoności świata za pomocą dyrektyw, rozporządzeń, rezolucji i tak dalej. Parlament wypowiada się na tematy nie tylko związane z Unią, nie tylko dotyczące obywateli Unii, ale na każdy temat na świecie. O lasach w Wietnamie głosowaliśmy wczoraj, dzisiaj regulowaliśmy etykiety napojów spirytusowych, a w czwartek będziemy zajmować się prawami człowieka w Iranie, Gwatemali i gdzie jeszcze? I Kazachstanie.
O ile jeszcze można zrozumieć, że adresujemy uwagi czy zastrzeżenia do państw, które się ubiegają o członkostwo w Unii albo jakoś blisko z nią współpracują, to już trudniej zrozumieć, dlaczego kierujemy jakieś odezwy i to notorycznie do jakichś odległych, egzotycznych krajów, a to do Azerbejdżanu, a to do Iranu, a to do Birmy, do Gwatemali, Madagaskaru. No, pouczamy każdy kraj po kolei na temat demokracji, sami będąc oczywiście wzorem wszelkich procedur praworządności i demokracji. Było sprawozdanie o hodowli kóz i owiec, o jedzeniu czerwonego mięsa, cyberbezpieczeństwo, o dużych drapieżnikach, na przykład ostatnio, homologacje dla pojazdów leśnych, rybołówstwo na wodach zachodnich, współpraca z organizacjami pozarządowymi, które wcale nie są pozarządowe, skoro Unia wszędzie je finansuje. O dostępie do wody, o prawie do czystego powietrza. Była też ostatnio jakaś rezolucja o ludziach mieszkających w rejonach oddalonych. Specjalnie o tym pisaliśmy, że niektórzy ludzie mieszkają daleko od innych ludzi. Nie ma takiej rzeczy, która nie byłaby interesująca dla tego parlamentu i nie nadawałaby się do regulacji, mimo że mamy wyraźnie napisane, że Unia powinna ingerować tylko wtedy, kiedy regulacje na poziomie krajowym nie wystarczyłyby do osiągnięcia celu. No widać, że to bzdura kompletna, że zasada pomocniczości jest tutaj nagminnie łamana. Teraz idziemy na debatę o lotnictwie. Tak jak mówiłem, świat nie ma przed nami tajemnic. Znamy się na wszystkim. Porozmawiamy teraz o ochronie uczciwej konkurencji w lotnictwie. No właśnie się doszkalałem w tej chwili, żeby w ogóle zrozumieć, na czym polega sens tej rezolucji. Unia Europejska chce chronić się przed nieuczciwą konkurencją, czyli dotowaniem i uprzywilejowaniem przez inne kraje. A sama oczywiście robi podobne rzeczy u siebie. Najprościej byłoby podpisać jakąś umowę, w której byśmy nawzajem wyrzekali się tego rodzaju praktyk. Co ciekawe, obrady komisji w Strasburgu odbywają się w tym samym czasie, co debaty na sali plenarnej, więc już siłą rzeczy nie można być w dwóch miejscach naraz jednocześnie. Zgłoszenia z sali, komisarz i pewnie sprawozdawca na końcu, także jeszcze chwilę. Często pod moimi filmami pojawiają się komentarze, czemu ta sala taka pusta, dlaczego nikogo nie ma, czy nie za to im płacą. No więc debaty w Parlamencie Europejskim są wyjątkowo drętwe i wyjątkowo takie sformalizowane. Trudno to nazwać tak naprawdę debatą, jest to seria odczytów. Na te debaty przychodzą tylko ci, którzy tak naprawdę mają tam coś zamiar sami powiedzieć. Czytają z kartki, co mają do powiedzenia. Często wychodzą od razu po swoim wystąpieniu, nawet nie czekając tam, kto dalej powie, tylko idą z powrotem do biura. Tak naprawdę wszyscy przemawiają tylko do swoich wyborców, nikt nikogo nie słucha. Często poznać to po tym, że właśnie mają zdjęte słuchawki w przypadku, kiedy każdy tu przemawia właśnie w swoim języku, często egzotycznym, jakimś estońskim, węgierskim, fińskim. Tam na sali jest więcej tłumaczy niż posłów, do których ja miałbym przemawiać. Nic kompletnie z tych debat nie wynika. Nie mają one żadnego wpływu na dalszą procedurę legislacyjną. Nikt tego nie słucha. Ci, którzy tutaj przychodzą, no to już mają wyrobione zdanie i przychodzą tylko przewietrzyć płuca, czy tam pokazać się wyborcom. Także spokojnie mogliśmy w ogóle zrezygnować z całego tego debatowania i głosować tylko po kolei, co jest do przegłosowania. Jeśli chodzi o poprawność polityczną, w stosunku do posłów, są pojedyncze przypadki ich karania za treść wypowiedzi, co samo w sobie jest skandaliczne, już się niedopuszczalne. Dużo więcej robi tak naprawdę presja. Narażamy się na oburzenie, ostracyzm ze strony kolegów, mówiąc rzeczy, które im się nie mieszczą w głowach. I to czasami niewiele potrzeba. Chciałabym, żeby kolega tutaj zadeklarował, że czarni obywatele nie stanowią części Europy. No oczywiście, że stanowią i mają prawo brać udział w debacie. Wolałbym, żeby mówili do rzeczy, a nie takimi ogórnikami, no ale no tak, prawo oczywiście mają. Ja nic im nie powiedziałem przecież innego. Będzie nowy hit, bo mam wniosek o ukaranie mnie dzisiaj. Babka się wyrwała. Znaczy to jest wina tłumacza trochę, bo ja przesłuchałem to po angielsku. On zjadł jedno zdanie i ono trochę zmodyfikowało
wydźwięk tej wypowiedzi. Czy pan sugeruje, że czarnoskórzy to dewiacja, czy coś takiego, nie? Więc powinna się trochę ostudzić, najpierw posłuchać tego dokładnie. Dobra, muszę kończyć, muszę ten Brexit jeszcze obczaić na koniec. No dobra, to na razie. Bezceremonialne lekceważenie głosów sprzeciwu i wprost uciszanie tego, czego oni nie chcą słuchać. Wprost powiedziane mi kilka razy, że to przecież nie po to tutaj jest ta debata, żeby się zmieniło w wymianę różnych stanowisk, prawda? Nie po to my tu przyszliśmy, żeby wysłuchiwać jakiś głupot, co pan masz do powiedzenia. My tu przyszliśmy słuchać własnego głosu, odbitego od ściany, jak to fajnie brzmi, jak to mówię na sali plenarnej, te wszystkie wzniosłe rzeczy, jak odczytam to z kartki, to dopiero zrobi wrażenie na moich wyborcach. Panie Przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję sprawozdawcy, dziękuję sprawozdawcom cieniom, dziękuję nam wszystkim, zwłaszcza kobietom. Przez te 5 lat dokonaliśmy naprawdę rzeczy wielkich, rzeczy wspaniałych, ambitne plany, efekt dźwigni, perpetuum mobile, po prostu wszystko. Wysyłamy mocny sygnał do całego świata, jesteśmy liderem. Kolejna kadencja, kolejne plany, jesteśmy naprawdę najlepsi i gdyby nie my, to ten świat nie byłby takim samym miejscem. Dziękuję. Słyszałem o tym, że ktoś rzucił się z góry na to i się zabił. Nie wiem, czy po przeczytaniu kolejnej dyrektywy na temat etykietowania wyrobów spirytusowych, czy z innych powodów, ale w każdym razie mieliśmy tu jednego trupa. Jesteśmy teraz w strefie największego zagęszczenia i jądra ciemności, czyli rejony zajmowane przez komunistyczną lewicę, GUE, NGL, czerwone socrealistyczne plakaty. Na tym logo NGL widać właściwe proporcje, że to jest po prostu czerwoni z małym dodatkiem zielonego. Nie dla liberalizacji usług, czyli tak dla zniewolenia. I to jest wstyd, że najbardziej zbrodnicza ideologia komunistyczna ma ciągle wyznawców, którzy są normalnie członkami parlamentu. Z podniesionym czołem Marx, Engels. Lenina nie ma wprawdzie, ale może to tylko kwestia czasu. Teraz jesteśmy na piętrze zajmowanym przez EKR i jaki kontrast. Gołe ściany, pusto. Potrzeba ekspresji jednak jest wyraźnie większa na tym niższym piętrze czerwonych. Tutaj jeszcze nie widzieliśmy żadnego plakatu. Część tych ludzi, którzy tu spacerują, to są odwiedzający. To po tych naklejkach poznać, że to prawdopodobnie idzie grupa jakaś wycieczkowa albo taka prywatna wizyta, ale raczej przy takich większych to jest jedna z tych wycieczek, które posłowie mogą spraszać do parlamentu na koszt tej instytucji. Jeśli każdy poseł może zaprosić rocznie 110 osób na takie wycieczki, posłów mamy 751, to daje nam limit ponad 82 tysiące ludzi, którzy mogą się przewinąć przez to płukanie mózgu tutaj. W praktyce pewnie nie każdy ten limit w 100% wykorzystuje, ale pokazuje to jeszcze jedną ważną dziedzinę działalności Unii Europejskiej, czyli Biuro Podróży Europa. To są krótkie, podstawowe informacje, raczej takie utrzymane w duchu obowiązkowego, urzędowego optymizmu. Koszty transportu uczestnika wycieczki liczone są od odległości. No, czyli wycieczka z Belgii, no to się tam pewnie po taniości odbędzie, no ale z drugiej strony może być wycieczka z Wysp Kanaryjskich albo z Cypru. Na kilometrówce wykręci sporo. Będzie to z 20 milionów euro na samą obsługę wycieczek. No i tu jest właśnie patron chyba takiego najbardziej reprezentacyjnego budynku parlamentu, czyli osławiony Altiero Spinelli. Jeszcze parę lat temu pewnie nikt o nim nie słyszał, teraz zaczęło się trochę robić głośno. To włoski komunista, on siedząc w więzieniu, wsadzony przez faszystów w czasie wojny, napisał taki manifest, w którym stwierdził, że to istnienie państw narodowych jest podstawową bolączką Europy, że te państwa narodowe prą do konfliktów, że to są skazane na takie konflikty, zbroją się i że lekarstwem jest na to stworzenie jednego europejskiego superpaństwa, oczywiście komunistycznego. Tam są dwie podstawowe myśli w tym manifestie, czyli zjednoczenie Europy i rewolucja komunistyczna. Przyznaje w końcu, że nie jest demokratą, że celem ostatecznym nie jest demokracja, bo ludzie tego nie zrozumieją. Że po pierwsze ten plan musi być wprowadzony w sposób skryty, tajny, a po drugie, że ma zakończyć się
dyktaturą partii rewolucyjnej. I ten gość jest stawiany jako patron świątyni demokracji. Zresztą on był w tym parlamencie, on był komisarzem europejskim przez jakiś czas później i jego manifest Ventotene został w końcu oficjalnie w Białej Księdze opublikowanej tam parę lat temu wymieniony jako oficjalny dokument Unii Europejskiej. Czyli dokument, w którym stwierdza się, że należy przeprowadzić rewolucję komunistyczną, należy zniszczyć państwa narodowe, stworzyć jedno, z jedną armią. Jeszcze parę lat temu to było uznawane za teorię spiskową, że Europa zmierza do tego, żeby stworzyć jedno państwo, stopniowo te państwa tak obezwładnić narodowe, żeby w pewnym momencie nie miały już wyjścia. Teraz to się zaczyna o tym coraz głośniej mówić i przestaje to być już tylko teorią spiskową, ale to jest przecież wprost powiedziane w dokumencie, na który oni się powołują, w manifestie z Ventotene. Przedstawiciel najbardziej zbrodniczej ideologii, kolejny komunista, patron budynku numer 1 w Brukseli. A ta rzeźba, ten monument ustawiony przed głównym budynkiem Parlamentu Europejskiego najlepiej pokazuje to, co Unia tak naprawdę robi. Za pomocą euro przekupują te postacie na dole, które obłąkane wpatrują się w takim wirze, wciągnięte, zaślepione tymi pieniędzmi, którymi Unia wymachuje wam przed nosem, odrywają się od rzeczywistości i nie są w stanie już trzeźwo ocenić sytuacji dookoła. To jest przecież samokrytyka, to jest przecież przyznanie się do tego, czym ta instytucja naprawdę się zajmuje. I o ile ten ostatni ma jeszcze cechy ludzkie, to jeszcze jest człowiek, to jeśli przesuwamy się dalej, widzimy, że każdy kolejny coraz bardziej przypomina tylko pionek. Na końcu mamy już tylko sterczący nieznacznie kikut. W czasie jednej takiej sesji w Strasburgu głosujemy 40, 50, 60 różnych dokumentów. Plus, minus, zero. Naciskamy ręka w górę, ręka w dół. Żeby na każdy temat wyrobić sobie zdanie, żeby każdy dokument przeczytać, to dla jednego posła to jest praktycznie niemożliwe, nawet jeśli dysponuje kilkoma asystentami do tego. W 2001 roku powstała dyrektywa Rady Unii Europejskiej dotyczącej zwalczania fałszowania oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi i teraz Komisja Europejska przygotowała nowelizację tejże dyrektywy i ja mam sprawozdanie do tej nowelizacji. Czyli stanowisko Parlamentu w sprawie nowelizacji Komisji do wcześniejszej dyrektywy. W ciągu kilku dni, które mamy na zapoznanie się z tym wszystkim, ciężko sobie wyrobić zdanie i najrozsądniej się wstrzymać od głosu, bo nawet przy pomocy asystentów ciężko jest zrozumieć techniczną dyrektywę, która nakłada nowe normy homologacji. Trudno powiedzieć, czy to jest liberalizacja, czy to jest pogorszenie wobec dotychczasowego stanu, czy nie. Obecny stan jest trudny do zidentyfikowania. Trzeba by znać prawodawstwo 28 krajów i wiedzieć, czy te regulacje pogorszą sprawę w większości z nich, czy poprawią. No ale głosując za sprawozdaniem, głosujemy od razu za dyrektywą? Nie, bo ona już istnieje prawdopodobnie. Tak, ona już istnieje. Czy to jest sprawozdanie z wykonania dyrektywy, czy co? Nie, to jest sprawozdanie, w jaki sposób uzupełnić tą dyrektywę. Aha. Na takim spotkaniu ustalamy, jak będzie taka lista do głosowania wyglądać. Potem asystenci to przelewają na papier i z taką listą idzie się już na salę plenarną. Ta lista do głosowania na pojedyncze głosowanie, zwłaszcza na komisjach, gdzie tych poprawek jest po prostu czasami nieprawdopodobne ilości, to jest taki stos papieru. Przygotowanie tego to zajmuje naprawdę dla nawet wprawionego asystenta cały dzień roboty, czasami 2. Głosujemy to w ciągu godziny, przy czym przewodniczący nawet na mnie nie patrzy, jak ja głosuję. Zgaduję, że poseł nie był zadowolony dzisiaj z głosowania. Lista do głosowania, do którego ustępu, to jest poprawka, numer poprawki, czasami jakieś tam uwagi, kto ją zgłosił, no i czy głosować na plus, na minus, czy się wstrzymywać. Sesja plenarna w Strasburgu to 4 dni, z czego w poniedziałki głosowań nie ma. Głosowania są we wtorki, środy i czwartki. W sumie podczas takiej sesji uchwalamy około 40, 50, 60 nowych dokumentów. Potrafimy przeprowadzić kilkaset, a i ponad 1000 głosowań. Taka sesja to obrabiamy to w ciągu godziny.
Tak naprawdę nie lecimy oczywiście z tego, tylko każdy ma przygotowaną listę do głosowania, gdzie ma te numery poprawek, jedynie plusiki, minusiki, także pełen automatyzm. A to jest tylko dekoracja. Kosztowna może trochę, bo tak każdy z posłów dostaje taką cegłę makulatury, która następnie później po głosowaniu idzie bezpośrednio do specjalnych pojemników, o ile się w nich zmieści. To policzcie sobie, ile takich rys papieru przelatuje przez każdą sesję głosowania. Pierwsze takie moje przykre zderzenie z tą fasadową unijną demokracją to już nastąpiło na mojej debiutanckiej sesji głosowań w Strasburgu, kiedy tam pojechałem jako świeżo upieczony poseł. Nie mówię, że miałem jakieś wysokie oczekiwania, nie mówię, że wiele się tu spodziewałem po tym parlamencie, ale nie spodziewałem się, że te głosowania mogą tak wyglądać. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co się do końca dzieje na sali, czy ja się nie wyrabiam, bo tak człowiek wejdzie do takiego domu wariatów, to nie wie, czy to z nim jest coś nie tak, czy z resztą świata. Więc w pierwszej chwili miałem wrażenie, że być może ja coś źle robię, no ale jak się rozejrzałem, to widzę, że ci ludzie też się nie wyrabiają z tymi głosowaniami. Tylko co, nikomu to nie przeszkadza? Więc w końcu zgłosiłem się, poprosiłem o to, żebyśmy zwolnili tempo, żebyśmy, no gdzie my się śpieszymy, tak? Głosujmy punkt po punkcie, bo za to nam wyborcy płacą. Na co odpowiedzią sali było to, że mnie po prostu wybuczeli. Tu ktoś sobie sporządził tabliczkę, jak wymawiać słowo przewodniczący w różnych językach. Tu mamy polskie pan przewodniczący i podpisane, jaką kawę kto pije. Zabawne jest to, że już przed 12, przed rozpoczęciem głosowań, stoi na zewnątrz szpaler walizek ustawionych w dobrej pozycji startowej, tak żeby jak najszybciej po głosowaniach złapać tylko walizkę i lecieć do samochodu i zostawić w tyle konkurencję. Większość głosowania odbywa się tutaj na oko, przez podniesienie ręki, bez liczenia głosów. Ocena większości jest wyłącznie optyczna, czyli przewodniczący na oko sprawdza, czy według niego jest więcej głosów za czy przeciw. Rekordowa pomyłka przewodniczącego wyniosła 520 głosów. Ale z tej perspektywy, jeszcze jak oni tak szeroko siedzą, to przecież to głosowanie, ocenianie na oko to jest wyjątkowo karkołomny pomysł, bo jak się widzi to w ujęciu z takiej szerokokątnej kamery, to jeszcze widać, wiesz, no, duży kawałek sali, ale jak tutaj usiądziesz na miejscu tego przewodniczącego, to widzisz naprawdę mały kawałek, nie? Żeby ocenić tak naprawdę rozkład głosów, trzeba by się rozejrzeć, tam poświęcić te kilka sekund na rozejrzenie się. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Dlatego jak ja tam pierwszy raz się zgłaszałem, że chcę zaprotestować przeciwko temu tempu, to on mnie przez chyba minutę mnie nie widział, nie? Więc jakie to ma znaczenie, czy ja głosuję, skoro mnie w ogóle nie widzi? W przyszłej kadencji to będzie moje miejsce. No jak słuchacie tych wszystkich debat, tych nawiedzonych tutaj złotoustych, przemawiających sprawozdawców, to możecie odnieść wrażenie, że to naprawdę wszystko jest strasznie ważne, że to oni tutaj ratują świat od zagłady po prostu na każdej kolejnej sesji. A potem przychodzi czwartek, godzina 13 i trzeba iść na samolot i te wszystkie nadrukowane strony pieczołowicie wypełnione poprawkami, wszystko idzie w odstawkę. Poseł po prostu wychodzi, bo już osiągnął połowę obowiązkowych głosowań. Wychodzi i idzie na samolot. No jest jeszcze poseł Wolfe, który siedzi koło mnie i on to ma zupełnie bezproblemową strategię głosowania. On nie przychodzi z listami do głosowania, nie zawraca sobie tym głowy, głosuje zawsze na nie. Czasami denerwuje się, że nie zdążył w ferworze tam pisaniny, nie zdążył zagłosować imiennie, bo imienne głosowania liczą się do diety. No widać, że to tak naprawdę mają świadomość tego, że to wszystko jest jedna wielka ustawka. Ja się zastanawiam, jak to jest zorganizowane, że
że w ogóle ktoś to ogarnia w tym tempie, która poprawka wchodzi, która w związku z tym upada, bo jak ta przeszła, to inna odpada. I w związku z tym przeskakujemy do kolejnej. I ktoś to wszystko, kurczę, ma pod kontrolą i w czasie rzeczywistym. Także w pewnym sensie podziwiam. Już kilka godzin po zamknięciu sesji ten gwarny ul opustoszał. Teraz już tylko wiatr hula po korytarzach. Pojedyncze osoby gdzieś tam idą z walizkami. Trudno uwierzyć, że tu jeszcze przed chwilą biło serce europejskiej demokracji. No, jest postęp. Jak to ostatnio zaglądałem, to jeszcze wszystko było rozgrzebane, a teraz już kończą. Tutaj jest nowa część rozbudowywana. Prawdopodobnie z myślą, że o kolejnej kadencji. Nie sądzę, żebyśmy zdążyli z tego skorzystać już w tej. No widać, że w każdym razie nie mają planów, żeby się stąd szybko zbierać. Nie żal ci będzie tego miejsca? No, architektonicznie jest spoko. Lubię tę robotę, ale uczciwość jednak wobec wyborców każe powiedzieć, że ta robota jest tak naprawdę zbędna. No. Także przynajmniej nie można mi zarzucić, że mówię to we własnym interesie. Teraz zmienimy to, co żeśmy przegłosowali. Jest to gdzieś skasuj ustawę.